Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj wraca Ferguson, czyli polski producent sprzętu elektronicznego. Głównie są to tunery telewizyjne, satelitarne, ale również sprzęt audio, czy też chociażby elektryczne skutery. Portfolio producenta jest spore, bo ma też elementy smart home, czujniki. Tego jest całkiem sporo, ale dzisiaj to, z czego chyba najbardziej znany jest Ferguson, czyli seria Arriva. Prosty tuner telewizyjny, podstawowy serii T, czyli w tym momencie jest to najnowszy model na rok 2026, model Arriva T45, tuner DVB-T2. A więc nie przedłużając, zaczynamy. Co otrzymujemy w modelu na rok 2026? Producent już to zaznacza, że jest to najnowszy model na 2026. Mamy Wi-Fi Ready, czyli możliwość dołączenia anteny, aby korzystać z internetu poprzez Wi-Fi. W gratisie otrzymujemy również 1,5-metrowy kabel, prawdopodobnie HDMI. Informacja, że jest to sprzęt do DVB-T2, czyli telewizji naziemnej w najnowszym standardzie. Mamy Web Services, mamy kompatybilność z H265. Mamy również bogate portfolio portów, czy też z kart mamy Ethernet do internetu kablowego. Mamy port USB tradycyjnie, HDMI, jest tego całkiem sporo. Mamy też informację, słuchajcie, o wsparciu dla standardu rozdzielczości do Full HD. To, co jest istotne dla sprzętów Fergusona, to to, że chipsety, które stosuje producent, są na tyle inteligentne, nazwijmy, chociaż to może nieco przesada, są na tyle sprawne, że potrafią nawet do wyższych rozdzielczości ten sygnał standardowy telewizji naziemnej nawet w SD skalować. Ale to jest dodatek. Główny target to raczej są starsze telewizory, bo te nowsze mają tunery DVB-T, więc tutaj bazując na tym, co ten sprzęt potrafi, producent wstecznie też pamięta o starszych interfejsach, jak chociażby gniazdo z karta. Na opakowaniu mamy powtórzone informacje w zasadzie ze wszystkich stron. Strona spodnia. I tutaj mamy informacje o obsłudze standardu MPEG-2, MPEG-4. Mamy też H264, H265, odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości HD, w tym wypadku do Full HD i skalowanie sygnału właśnie PAL do rozdzielczości 720 do 1080p. Mamy też pilot z funkcją uczenia, to też standard poniekąd dla Fergusona. Brawo producent, że nie zapomina o tych mocnych stronach i wdraża w kolejnych produktach. Port USB oczywiście z obsługą multimediów, te podstawowe formaty są wspierane, można obejrzeć zdjęcia, filmy, więc możemy też na przykład babci podrzucić pendrive'a ze zdjęciami, tak żeby sobie pooglądała również. Obsługa programowalnych timerów, obsługa teletekstu i napisów ekranowych, to oczywiście taki standard. No dobrze, słuchajcie, to zobaczmy, co mamy, co otrzymujemy w środku. Oczywiście instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, to wszystko jest. Jest też, słuchajcie, sam sprzęt, o nim może za chwilę. Zobaczmy, co jeszcze producent dorzuca, a zestaw sprzedażowy jest całkiem spory. Mamy baterię, brawo producent, że myśli o wszystkim. Mamy kabel HDMI, tutaj również z zaślepkami. Natomiast to, za co ja zawsze chwalę Fergusona, to to, że ich sprzęt działa również na akumulatorkach. Nie sądzę, żeby tu było inaczej. Mówię o pilotach oczywiście. Możemy stosować bardziej ekologiczne rozwiązania. Mamy też pilota. Może go rozpakujmy. Wyciągnijmy z zestawu. Pilocik jest jak zwykle elegancki, dobrze wykonany. To też standard dla Fergusona już od lat. Mamy taki plastik, który imituje szczotkowane aluminium. Ta sekcja tutaj jest programowalna, czyli możemy swój stary telewizor zaprogramować te klawisze głośniej, ciszej, tak żeby, słuchajcie, z tego zakresu móc skorzystać i po prostu porzucić pilota od telewizora, a wszystko obsługiwać za pomocą jednego pilota. Oznaczenie kodowe RCU161. Ferguson pamięta o tym, żeby również dodać klawisze numeryczne i klawisze
kierunkowe. Myślę, że nic lepszego tutaj nie można wymyśleć. To jest taki pilot, który już od lat się sprawdza i myślę, że jeżeli coś jest dobre, to po co to zmieniać. Dlatego ja zawsze ten pilot RCU 161 polecam. Jest naprawdę fajny. Mamy tutaj z drugiej strony również informacje o sposobie uczenia. Instrukcja nabita na opakowanie. To też jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ ktoś, kto będzie to robił pierwszy raz, będzie szukał, jak to zrobić. Tutaj jest wszystko, słuchajcie, wyjaśnione w języku angielskim, więc no nic, tylko słuchajcie, przyklasnąć. Producent o tym również pamięta. Sam pilot też jest fajnie wyżłobiony, bo mamy tutaj takie wcięcie, więc wygodnie leży w dłoni. Dłoń może spoczywać, na dłoni może spoczywać. Tutaj miejsce na akumulatory. Ja zaraz te akumulatorki w odróżnieniu od zestawu sprzedażowego zamontuję, aby jeszcze bardziej być ekologicznym i Was do tego również namawiam, ponieważ środowisko na pewno nam podziękuje za to. Mamy sobie również sam sprzęt, słuchajcie, a sam sprzęt jest oklejony folią. Mamy z port USB-C na wierzchu, na przednim panelu. High Definition DVB-T Receiver. Mamy również 3 klawisze fizyczne. Za to również zawsze chwalę producentów, bo jak nam się pilot zgubi, to chociaż włączymy i przełączymy klawisze, przełączymy kanały, włączymy sprzęt. To też duży plus. Sama obudowa jest, słuchajcie, jak zwykle u Fergusona, metalowa, solidna. Nie jest to plastikowa obudowa. Jest to solidna metalowa konstrukcja. Mamy porty antenowe, wejście, antenowe wyjście. To też zawsze na plus, ponieważ na przykład u mnie nawet zdarzało się, że na osiedlu, na którym mieszkałem, mieliśmy podgląd do telewizji przemysłowej, telewizji osiedlowej. Mogliśmy sobie podgląd z kamer obejrzeć i do tego przydaje się taka przelotówka, żeby również mieć możliwość obejrzenia czegoś takiego na swoim telewizorze. Mamy różne inne porty, mamy HDMI, tutaj oznaczone HD Out, Ethernet również jest, czyli nie musimy korzystać z tej dodatkowego adaptera na USB z anteną. Możemy skorzystać ze zwykłego kabla i połączyć się z internetem, aktualizować również czy to oprogramowanie wewnętrzne, czy też listę stacji, a także, słuchajcie, korzystać z internetu, bo jest tu, jeżeli dobrze pamiętam, aplikacja YouTube'a również, chociaż oczywiście jest to taka trochę inne rozwiązanie niż jesteśmy przyzwyczajeni w komputerach. Mamy informację również o poborze energii, to jest maksymalnie 12 W. Zazwyczaj te sprzęty pobierają zdecydowanie mniej. I tutaj jedyna rzecz, na którą mógłbym się, chociaż nie wszyscy się ze mną zgodzą, mógłbym się przyczepić, że przewód jest zintegrowany, bo z jednej strony lepiej, bo nie zgubimy tego, szczególnie starsze osoby, natomiast jeżeli się zepsuje, no to niestety trzeba będzie wtedy otwierać całą obudowę i tam ten przewód montować. Natomiast to są zawsze kwestie gustu i smaku, ale to jest w zasadzie jedyna rzecz, do której mógłbym się w cudzysłowie przyczepić. Mamy też logo Fergusona, wszystko schludnie, solidnie wykonane. Słuchajcie, no mnie nie pozostaje nic innego, jak podłączyć ten sprzęt i sprawdzić, czy jest równie dobry jak poprzednicy, czyli model T30 czy T40, które miałem przyjemność testować. Mamy pierwsze uruchomienie sprzętu. Mamy informację o wykrytym porcie Ethernet. Możemy wygrać sobie oczywiście menu w różnych językach. Polski, czeski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, chorwacki, włoski, portugalski, słoweński, hiszpański. Tych języków kilka jest. Mamy Polskę, tylko FTA, czyli tylko kanały free. Mamy też wybór wszystko, ale jeżeli nie mamy dekodera, to jest bezsensowne zasilanie anteny. Możemy włączyć lub wyłączyć. Ja daję wyłącz i wyszukujemy kanały radiowe, telewizyjne. Zobaczymy, ile to mniej więcej potrwa. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie, to ono jest bardzo szybkie. Dosłownie w minutę przeskanował całą skalę, więc
Znalazł 10 stacji radiowych, 66 telewizyjnych. Mamy tutaj stację czeską, ponieważ akurat w tej chwili znajduje się blisko granicy. Jak widać, mamy wszelkie informacje podane. Nie zawsze te czeskie stacje, powiem Wam, że u mnie dobrze łapie, ale jak widać tutaj złapał i to całkiem dobrze, całkiem dobra jakość jest. Mamy też, jak widzę, bardzo, no może nie bardzo, ale szybką zmianę kanałów. Jest to w sposób realizowane w taki sposób niemęczący. Mamy w tej chwili kanał, który jest, słuchajcie, w formacie, jak widać, Full HD w kodeku H265. Bardzo ładna jakość obrazu, bardzo ładnie ten obraz czyta. Chociaż mamy tutaj telewizor 4K, więc też jest skalowanie w górę, ale widać, że świetnie sobie z tym radzi tuner Fergusona. Szybko zmienia kanały mimo różnych muksów. Ja tutaj nie widzę żadnych zastrzeżeń. Mamy też informacje dokładne o programie wyświetlane, więc tutaj też producent widać na dole, co jest następne, co jest w tej chwili odtwarzane. To też na duży plus jest informacja o nadajniku Emitela. Mamy dokładne też dane o tym, jaka częstotliwość jest w tej chwili odbierana, w jakim standardzie. Jeżeli chodzi o jakość, słuchajcie, odtwarzanego obrazu, no to tutaj nie mam zastrzeżeń. To menu podręczne też jest naprawdę świetne. Wszystko jest jasne, czytelne. Oby więcej takich rozwiązań. To, co może się również podobać, to główne menu, bo słuchajcie, jest ono proste i przejrzyste. Naprawdę szata graficzna jest przemyślana. Mamy tutaj możliwość edycji kanałów, mamy też przewodnik po programie. Mamy sortowane według LCN, według muksów. Możemy sobie w różny sposób posortować ten zestawienie kanałów, co kto lubi. Możemy też włączyć LCN-a, możemy je wyłączyć. Zakres głośności możemy dostosować ogólnie bądź na kanał. Możemy zapamiętać ustawienia dźwięku, możemy włączyć audiodeskrypcję. To wszystko tutaj jest. Mamy też HDMI CECA włączonego w tym wypadku. Natomiast jeżeli chcemy, to możemy też przejść na dodatkowe, słuchajcie, menu i ja zaraz spróbuję tutaj się cofnąć. Mamy teraz główne menu. Druga pozycja to jest obraz i tu mamy do wyboru, jeżeli chodzi o ustawienia, współczynnik obrazu, panoramiczny, pilar, panscan, 4:3 w kilku opcjach, bądź też auto. Rozdzielczość obrazu możemy sobie też zmieniać. Ja w tej chwili dałem progresywne 1080, natomiast formatów mamy kilka. Format telewizji PAL. Mamy oczywiście możliwość zmiany na SECAM, na NTSC, przepraszam. Mamy możliwość zmiany rozdzielczości i też systemu formatu obrazu telewizyjnego, ustawienia OSD, możemy przeźroczystość zmienić, jasność, możemy zmienić też kolory, nasycenie, kontrast, czas wyświetlania takiego menu, więc tutaj każdy dostosuje pod siebie oczywiście ustawienia. Mamy ustawienia panelu, jasność wyświetlacza możemy ustawić na średnią, niską bądź wysoką. Tutaj się tyczy to wyświetlacza na samym tunerze telewizyjnym. Tam jest wyświetlany numer kanału, ale jest też wyświetlana godzina, jeżeli wyłączony jest sam tuner. Na wyświetlaczu możemy właśnie wybrać albo czas, albo numer kanału, co kto woli. Możemy też sterować jasnością tego wyświetlacza. Możemy wyłączyć bądź włączyć pokazywanie zegara w trybie czuwania. Możliwości dostosowania jest sporo, każdy coś dla siebie znajdzie. Kolejna pozycja menu to jest szukaj. Tutaj możemy ustalić, czy ręcznie wyszukać kanały, czy też automatycznie. Możemy też aktualizację automatyczną włączyć kanałów. Mamy też ustawienia timera, tryb uśpienia oczywiście też możemy ustawić, ustawienia czasu, daty. Natomiast jeżeli jesteśmy podłączeni do internetu, powinno to być
z automatu, że tak to określę, mamy tryb uśpienia godzina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 godzin, również 9, 10, 11, 12, bądź też wyłączony. Ustawienia timera, zasilanie włącz-wyłącz. Możemy ustalić, o której ma się włączać tuner automatycznie, o której wyłączać, czyli możemy tak zaprogramować nawet dla Nestora RODu godziny włączenia, wyłączenia telewizora automatycznego. Możemy oczywiście również tutaj zmienić ustawienia językowe, nadzór rodzicielski, kontrola blokowania, ustawienia fabryczne, informacje systemowe. Ja mam taką wersję sprzętu i oprogramowania. Zaraz sprawdzimy, czy jest tu opcja aktualizacji. Z tego poziomu chyba nie, ale tutaj mamy niżej taką opcję. Sprawdzimy, czy będzie opcja sprawdzenia z poziomu aplikacji. Tutaj możliwość zmiany, w jakim formacie będziemy pobierać aktualizację. Sprawdźmy, czy ona w tej chwili się pojawi. Przez FTP nie ma, przez HTTP sprawdzimy, też nie ma żadnego upgrade'u, ale nie znalazłem w tej chwili w menu żadnych, słuchajcie, błędów, więc myślę, że na ten moment taka aktualizacja nie jest konieczna. Tu mamy jeszcze oczywiście sekcję USB, możemy sobie pozmieniać centrum multimediów, pliki, muzyka, wideo, standardowe nagrania, zarządzanie PVR również jest, ustawienia sieci, aplikacje sieciowe. I tutaj słuchajcie, możemy sobie pościągać aplikacje, może to być pogoda, aplikacja oczekiwanie, aktualizuje pogodę. Wybieramy sobie oczywiście swoją lokalizację, TikTok, nawet YouTube Kids, pełny YouTube. No i tutaj możemy korzystać w ograniczonym zakresie z YouTube'a. Natomiast no, nie jest to, słuchajcie, taki odtwarzacz jak na pewno w tabletach czy w komputerach. Mają pewne ograniczenia, ale jeżeli ktoś ma dostęp do internetu, może zawsze coś tutaj sobie odtworzyć. Więc jak dla mnie niby podstawowy model, ale z dodatkowymi funkcjonalnościami, więc jak najbardziej na plus. Wyświetlacz prezentuje się w ten sposób. W trybie czuwania pokazuje godzinę, a w przypadku włączenia tunera pokazuje numer kanału, ale możemy też zostawić godzinę. Po udanych modelach T30 i T40 można było oczekiwać, że ciężko będzie już cokolwiek poprawić w kolejnym modelu z serii Arriva. Natomiast producentowi się to udało. Dołożył bardzo dobry, sprawdzony pilot, świetną jakość wykonania, a software'owo dołożył jeszcze dodatkowo bardzo fajne menu z kompletnymi informacjami. Sprzęt działa szybko, płynnie. Ja w zasadzie nie mam się do czego przyczepić i ten sprzęt otrzymuje moją rekomendację. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze napiszcie w komentarzach, czy Wy w dalszym ciągu poszukujecie tunerów telewizyjnych DVB-T2, czy też w tym momencie szukacie już bardziej zintegrowanych sprzętów z tunerem satelitarnym również. Widzę, że Pancake'owi też się sprzęt podoba, więc z mojej strony rekomendacja, a na koniec macie jeszcze kilka innych ciekawych produktów z portfolio marki Ferguson.